Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na bardzo prosty, a mimo to efektowny deser, który uświetni niejedno rodzinne spotkanie. Tym razem na nasze stoły trafi kolorowy galaretkowiec na bazie jogurtu greckiego, otulony puszystym biszkoptem i błyskawiczną polewą czekoladową. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione desery z galaretkami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od galaretek, które ozdobią masę jogurtową. Do średniego dzbanka przelewam 300 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Dodaję do niej jedno opakowanie galaretki malinowej i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Im więcej kolorów, tym lepiej, dlatego w ten sam sposób postępuję z jednym opakowaniem galaretki pomarańczowej, truskawkowej, cytrynowej i kiwi. Smak galaretek możecie dobrać do swoich upodobań, więc podmieniajcie je do woli. Postarajcie się tylko zachować różnorodność. Po rozpuszczeniu galaretek przelewam każdą do naczynia z płaskim dnem i odstawiam do całkowitego stężenia. Ciasto można bez najmniejszego problemu zrobić w jeden dzień, ale dla wygody galaretki polecam przygotować sobie dzień wcześniej. Po przygotowaniu galaretek zabieram się za biszkopt. Potrzebujemy do niego 135 g mąki tortowej i 45 g skrobi ziemniaczanej. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie mieszam je przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia skrobi w mące i na chwilę odstawiam. Do osobnej, bardzo dużej miski przelewam 6 dużych jajek i dodaję do nich 180 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania jasnej, bardzo puszystej, gęstej masy. Ponieważ nie dodajemy do biszkoptu proszku do pieczenia, odpowiednie ubicie jajek jest tutaj kluczowe. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości masy. Zajmie to kilka minut, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Kiedy łopatki miksera zostawiają na jajkach wyraźny ślad, przerywam ubijanie i dodaję do masy składniki suche. Robię to w dwóch partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Ważne jest, żeby nie przemieszać ciasta i nie wybić z niego zbyt wiele powietrza, dlatego mieszajcie je tylko do momentu, w którym przestajecie widzieć suchy proszek. Postarajcie się też zagarniać ciasto od dna naczynia, bo tam będzie się zbierać najwięcej mąki, przez co łatwo ją przegapić. Tak przygotowane ciasto przelewam do formy o wymiarach 24×35 cm i rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni blaszki. Dno blachy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki pozostawiłem suche. Dzięki temu ciasto przyklei się do nich w trakcie pieczenia, co zapobiegnie opadaniu podczas studzenia. Forma z ciastem biszkoptowym trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 30-35 minut do chwili, kiedy wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wychodzi całkowicie sucha. Wtedy wyjmuję biszkopt z piekarnika i upuszczam go na blat z około 40, może 50 cm, wybijając z niego w ten sposób powietrze. To również powinno zapobiec opadaniu. Tak przygotowany biszkopt odstawiam w formie na około 2 godziny do całkowitego wystudzenia. Po około 2 godzinach ostrożnie odcinam biszkopt od boków blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i przekładam ciasto na blat. Przecinam je mniej więcej w 2/3 wysokości przy pomocy długiego noża z ząbkami. Dzięki temu po obciążeniu spód ciasta będzie miał mniej więcej taką samą grubość jak górny blat, przez co całość będzie wyglądać symetrycznie w przekroju. Tak przygotowane blaty odkładam na chwilę na bok. Na tym etapie wracam do galaretek, które powinny być już zestalone.
Każdą galaretkę odcinam od boków naczynia i przekładam na deskę do krojenia. Uwolnione galaretki kroję w około 1,5, może 2 cm kostkę. Rozmiar galaretek tak do końca nie ma znaczenia, ważne jest tylko to, żeby kostki można było bez problemu rozprowadzić w masie jogurtowej. Po pokrojeniu wszystkich galaretek przekładam je do jednej dużej miski, a następnie odstawiam do lodówki na czas przygotowania masy jogurtowej. Do średniego dzbanka przelewam 150 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 18 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do całkowitego rozpuszczenia żelatyny, a następnie odstawiam na bok na około 15 minut do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie zajmuję się śmietanką, która spulchni masę jogurtową i sprawi, że całość będzie lekka jak chmurka. Do średniej miski przelewam 300 g zimnej 36% śmietanki. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na 3/4, to znaczy do chwili kiedy całość wyraźnie się napowietrzy i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji odstawiam naczynie ze śmietanką do lodówki do lekkiego schłodzenia. Do osobnej, bardzo dużej miski przekładam kilogram jogurtu greckiego o temperaturze pokojowej, 150 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu, sprawdzi się równie dobrze. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera, tylko do uzyskania jednolitej masy. Łyżeczkę tak przygotowanej masy jogurtowej dodaję do wystudzonej żelatyny i krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Zahartowaną żelatynę dodaję do jogurtu wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość miski na średnich obrotach miksera. W ten sposób nie tylko łatwiej rozprowadzicie płyn w jogurcie, ale też unikniecie utworzenia się w nim nieprzyjemnych grudek. Po dodaniu całej żelatyny mieszam zawartość miski jeszcze przez około 30 sekund, upewniając się przy tym, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak należy, a następnie odkładam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie dodaję do masy ubitą wcześniej śmietankę i krótko rozprowadzam ją w jogurcie przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie, możecie wmieszać ją mikserem, ale sposób ze szpatułką da wam pewność, że nie wybijecie powietrza wtłoczonego w nią w trakcie ubijania. Na samym końcu dodaję do masy jogurtowej pokrojone wcześniej galaretki i delikatnie rozprowadzam je w masie przy pomocy silikonowej szpatułki. Schłodzone galaretki i zimna śmietanka mogą sprawić, że masa zacznie dosyć szybko tężeć, dlatego postarajcie się to zrobić całkiem sprawnie, a przy tym nie uszkodzić galaretek. Tak przygotowaną masę możemy wyłożyć na biszkopt. Grubszy blat przełożyłem wcześniej do dobrze umytej blachy, w której wypiekałem ciasto. Spód formy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie użyć tylko papieru, sprawdzi się równie dobrze. Masy jogurtowej jest dużo, dlatego warto wykładać ją na biszkopt partiami. Ja do tego celu użyłem chochli i starałem się rozkładać masę po całej powierzchni ciasta. Po wyłożeniu całej masy wyrównuję jej wierzch przy pomocy silikonowej szpatułki. Na masie układam drugi, nieco cieńszy blat biszkoptowy i delikatnie dociskam go tak, żeby wszystkie warstwy odpowiednio się ze sobą skleiły. Oczywiście nie przesadzajcie przy tym z siłą, żeby nie zgnieść dolnego blatu, a masa jogurtowa nie wyszła gdzieś bokiem i nie narobiła bałaganu. Tak złożone ciasto odkładam do lodówki na czas przygotowania polewy czekoladowej. Do niewielkiej miski przekładam 200 g drobno posiekanej 72% czekolady i dodaję do niej taką samą ilość 36% śmietanki. Naczynie wstawiam do mikrofali na około 20 sekund, po czym wyjmuję je, mieszam jego zawartość i odstawiam do mikrofali na kolejne 20 sekund. Kroki te powtarzam do uzyskania gładkiej polewy czekoladowej.
Nie powinno to zająć dłużej niż minutę. Oczywiście jeśli chcecie, polewę możecie też przygotować w kąpieli wodnej. Tak przygotowaną polewę wylewam na wierzch ciasta i rozprowadzam ją najrówniej jak to tylko możliwe. Na końcu dekoruję całość odrobiną startej białej czekolady. Nie potrzeba jej wiele, 2-3 kostki wystarczą, żeby dodać ciastu odrobinę uroku. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia masy jogurtowej i polewy. Następnego dnia już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki i podawać w towarzystwie filiżanki ulubionej kawy. Puszysty biszkopt idealnie otula delikatną piankową masę jogurtową, która muska podniebienie waniliowymi nutami. Galaretki pięknie zdobią środek ciasta, a mnogość ich smaków sprawia, że każdy kęs to nowe doznania i kombinacje smakowe. Wszystko to pod prostą, ale pyszną polewą, której głęboki czekoladowy smak przełamuje słodycz całej kompozycji. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!